Na Bali odkryliśmy coś naprawdę przerażającego, ale jednak nikt o tym nie mówi. Ta wyspa przyciąga swoim pięknem, ale pośród palm i świątyń skrywa sekret. Jeden, który nami wstrząsnął do głębi. Nasze plany rozsypały się jak domek z kart. Jedno wydarzenie, jedno spotkanie i już nic nie było takie samo. Nie o moim wypadku chcę wam dzisiaj opowiedzieć, choć to on otworzył drzwi do historii, która inaczej by się nie wydarzyła. To opowieść, której nie znajdziecie w przewodnikach. Zacznijmy jednak od początku, bo to, co dla nas zaczęło się jak wakacyjna przygoda, przerodziło się w podróż do tych ciemniejszych zakątków Wyspy Bogów. Dzisiaj opowiemy historię. Historię o tym, jak wszystko, co zaplanowaliśmy na nasz wyjazd na Bali, poszło nie tak. Ta podróż okazała się zupełnie inna niż wszystkie, a jedno wydarzenie wywołało łańcuch zdarzeń, który całkowicie zmienił nasz pobyt na Bali. W życiu się nie spodziewałem, że takie coś przeżyjemy tutaj na Bali. Osoby, które nas oglądają, wiedzą, że miałem na Bali wypadek. To jednak nie o tym chcę mówić, a wypadek był jedynie zapowiedzią i powodem, dla którego nasze przygody potoczyły się tak, a nie inaczej. Kochani, to była najcięższa rzecz, jaką kiedykolwiek musieliśmy zrobić w podróży. Ale może od początku. Po latach życia w Holandii postanowiliśmy opuścić ten kraj, a na dobry początek świetnym pomysłem wydaje się Bali i hotel Lost Creator House, gdzie zatrzymuje się wiele osób zajmujących się YouTube'em, Instagramem i ogólnie tworzeniem kontentu. No i witamy na Bali. Dla nas wydaje się to wybór idealny, aby nieco poszerzyć nasze kreatywne horyzonty i poznać ludzi, którzy zajmują się tym samym co my. To jest Raman, nasz przyjaciel tutaj z hotelu. Hej Daniel! Co prawda porzucenie stałej pracy w Holandii i co za tym idzie stałej pensji nie przyszło nam łatwo i wahaliśmy się z tą decyzją przez bardzo długo. W końcu jednak nadszedł ten czas. Oto Bali, raj na ziemi, cudowne widoki, piękna pogoda, wspaniali ludzie, nasza ziemia obiecana. Pierwsze dni na wyspie nas zachwyciły. Witamy Was! Kolejny dzień na Bali. Wyspa jest bardzo fajna, przyjazna, miła, fajny klimat, cieplutko. Myślę, że moglibyśmy tutaj I zamieszkać. patrzcie, jakie piękne banany sobie rosną. Patrzcie na to. Idziecie sobie? Malownicze pola ryżowe, o zobaczeniu których zawsze marzyliśmy, czy wodospady, których jest na Bali naprawdę sporo. To wszystko rozkochało nas w tej wyspie. No, może prawie wszystko. Niech Was nie zmylą te słodkie oczy tego osobnika. Przed chwilą taka jedna cholera chciała mi wyrwać telefon i po prostu ma taki mocny chwyt. Jeszcze pokazała mi zęby, jak jej wyrwałam. Spotkaliśmy tam wiele bardzo pozytywnych osób, a i pojawił się akurat nasz znajomy Kuba z kanału Fit on Trip, z którym się od czasu do czasu wybieraliśmy na jakieś lokalne wycieczki. No moi drodzy, zobaczcie, na kogo wpadliśmy na Bali przypadkiem. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Byłem przez chwilę gdzieś indziej. Siemaneczko. Znowu się widzimy na innym kontynencie. No dokładnie, teraz Azja. Wczoraj w Afryce, dzisiaj w Azji. Był to naprawdę wspaniały czas, zwiedzaliśmy wyspę, tworzyliśmy filmy na kanał, poznawaliśmy ludzi i smakowaliśmy pysznego jedzenia. Moi drodzy, jestem na polach ryżowych i tak mam wąsa. Pod namową pewnego Australijczyka, którego pozdrawiam. Żyliśmy przez moment jak cyfrowi nomadzi, czyli życiem, o którym w końcu marzyliśmy. Czas ten był tak cudowny, że całkowicie daliśmy się wciągnąć w vibe wyspy, a kolejnym logicznym krokiem, tak by się przynajmniej wydawało, było nauczyć się surfować. Kuba, to jest na określony czas? 2 godziny. 2 godzinki, dobra. Luzik. Tak wiele osób, które tam poznawaliśmy, każdego praktycznie dnia surfowało na desce i tak pozytywnie na temat tego sportu się wypowiadali, że nie mogłem się już dłużej opierać. Wybraliśmy się na surfing z Kubą. Niesamowita zabawa, którą na pewno polecam każdemu, kto jeszcze nie miał okazji próbować. Miej jednak na uwadze, że trzeba uważać nie tylko podczas surfowania. Tak właśnie przytrafił się mój wypadek. Obojczyk, być może nawet pęknięty, kolano skręcone i poobijany troszkę. Kiedy skończyliśmy zabawę po około 2 godzinach, ruszyliśmy wykończeni na brzeg. Moja kontuzja podczas pływania na desce wydarzyła się nie podczas samego pływania, a podczas już wychodzenia z wody. Wychodzenie z wody może też być niebezpieczne. Mnie po prostu dopadła naprawdę duża, gdzieś 2 razy wyższa ode mnie fala, której nie widziałem, byłem już niedaleko brzegu i sobie na desce płynąłem po prostu, żeby wyjść. Przewróciła mnie i cisnęła mną o dno.
Uderzyłem ramieniem, mam zbite ramię, na szczęście nie złamałem obojczyka, no i skręcone kolano. Plus jeszcze kilka siniaków gdzieś tam tu i ówdzie na całym ciele. Dlatego uważajcie także podczas wychodzenia z wody, jeżeli nie pływaliście nigdzie na desce, a jeżeli pływaliście, to pewnie dobrze o tym wiecie i wiecie po prostu, jaką głupotę popełniłem. No ale to był mój pierwszy raz. Przez moment myślałem, że się tylko troszkę poobijałem, ale po kilku godzinach pojawił się silny ból kolana. Barkiem mogłem ruszać, więc chyba złamany nie był, ale na drugi dzień rano nie mogłem zejść z łóżka, bo każdy ruch nogą powodował ogromny ból. Zdałem sobie sprawę, iż ta podróż być może dobiegła właśnie końca. Dałem sobie jednak 2 dni na zobaczenie, co się będzie z kolanem działo. Pomimo tego bólu była ogromna chęć na nieprzerywanie tej przygody, bo jeszcze w planach był Wietnam i Tajlandia, czyli też kraje, o których zawsze marzyliśmy. Kilka dni później z odpowiednio usztywnionym kolanem spacerowałem już bez większych problemów, a czasami nawet wybieraliśmy się na jakąś wycieczkę. Dobra, zadzieram kiece i lecę. Pozdrawiamy kanał. Jednak wyprawę na wulkan i na Nusa Penida trzeba było już anulować. Są to miejsca, w których lepiej mieć sprawne oba kolana. To przez wypadek tego dnia byliśmy właśnie w Canggu, a nie na Nusa Penida. Tak wygląda zadowolona Natalia, że przyjechała do swojej ulubionej knajpy wietnamskiej. Wracaliśmy z obiadu w centrum miasta, kiedy jakieś zaledwie 100 metrów od naszego hotelu zobaczyliśmy papierową torbę, z której to najprawdopodobniej niedawno wyszły 3 malutkie kotki, porzucone tam przez kogoś. Nasz motor stoi tu przy drodze. Szkoda, że nie nagrywałem od razu, ale nie mamy jeszcze takiego odruchu. Tu w krzakach obok znaleźliśmy 3 malutkie kotki. Ktoś je po prostu porzucił. Nie wiem, jak długo tam były i jak długo próbowały wydostać się z tej torby, ale kiedy z ogromnym trudem starały się przedostać przez wysoką trawę, aż zataczały się, pewnie z głodu i zmęczenia. To była szybka decyzja wtedy, co robimy z takimi kotkami. Zabieramy do hotelu. Nie wiedzieliśmy, czy w hotelu pozwolą je nam w ogóle tam puścić, bo to jest jednak hotel. Na szczęście wszyscy mieszkańcy od razu zaczęli się nimi opiekować. Ktoś pojechał, kupił jedzenie dla kotków. Znaleźli dla nich karton na początek, żeby się troszkę uspokoiły, były w szoku, były tak wygłodniałe, że jak jadły po raz pierwszy jedzonko, jak im przywieźliśmy, to aż mlaskały i mruczały w tym samym czasie. Błyskawicznie stały się kotami LCA, skrót od Lost Creator House, i nawet menadżerka obiektu nie próbowała się ich pozbyć, a jedynie delikatnie zasugerowała, że trzeba im znaleźć jakiś dom. Pomyśleliśmy więc, że nie ma problemu, zawieziemy je do jakiegoś schroniska i sprawa załatwiona. Nic bardziej mylnego. Moja kontuzja kolana spowodowała, że je spotkaliśmy, bo mieliśmy być w tym czasie na Nusa Penida, więc gdyby nie kontuzja, nigdy byśmy tych kotów nie uratowali. Pewnie już by ich nie było do tej pory, bo by umarły z głodu, były tak wygłodniałe. Każde schronisko, do którego dzwoniliśmy, odpowiada nam, że nie mają wolnych miejsc i że w kolejce jest już nawet po kilkaset kotów. Nie spodziewaliśmy się, że to będzie taki problem. Jednak Indonezja to nie Europa. Nie ma tam pieniędzy na utrzymywanie schronisk, a te, które tam funkcjonują, działają całkowicie z pieniędzy, które sami zbiorą. Moi kochani, 3 takie małe życia wczoraj uratowaliśmy. Ludzie, którzy tutaj mieszkają, przyjęli je jak do swojej rodziny. Każdy kupuje jedzenie dla kota, każdy jak tutaj przychodzi, głaszcze. Słodziaki. Jak można takie słodziaki wyrzucić? Jak można takie słodziaki wyrzucić, co? Na dodatek dowiadujemy się, że za kilka dni w hotelu pojawi się osoba z alergią na koty. Jakby problemów było mało. Co prawda nie zmienia to wiele, bo i tak musieliśmy znaleźć im jakiś dom przed naszym wyjazdem z wyspy, ale jednak teraz tracimy jeszcze dodatkowo kilka cennych dni. No bo oczywiście koty muszą zniknąć z hotelu, zanim ta osoba się wprowadzi. Aby zwiększyć szanse kotków na znalezienie domu, odrobaczamy je. Weterynarz też doradza zaszczepienie ich po odrobaczeniu. Udaje nam się w końcu dogadać z jednym schroniskiem o nazwie Villa Kitty, kiedy powiedzieliśmy, że za kilka dni wyjeżdżamy i jeśli nie znajdziemy im domu, to będzie trzeba je chyba zostawić na ulicy, tam gdzie je znaleźliśmy. Takiego przynajmniej szantażu emocjonalnego użyliśmy. Wtedy powiedzieli, że zobaczą, co da się zrobić i na dniach dadzą nam znać, czy uda się znaleźć dla nich miejsce. Pozostają tylko 3 dni do naszego wyjazdu, a już jutro w hotelu ma się pojawić osoba z alergią na koty. Jeździmy tak od jednego sklepu zoologicznego do drugiego i od schroniska do schroniska, pytając się o jakiś tymczasowy dom dla kotków. Czas ucieka. Po południu pojawiła się wiadomość na WhatsApp. Villa Kitty przyjmie kotki, jeśli je wcześniej zaszczepimy. Cudowna wiadomość.
Zanim opowiem Ci tę historię do końca, powiem jeszcze, że wspólnie możemy zrobić wielką różnicę dla zwierząt w schronisku Villa Kitty. Dla każdego polubienia i komentarza pod tym filmem przekażemy 50 groszy na ich wsparcie. Twoja reakcja i komentarz to prosty sposób, by pomóc. My i tak planowaliśmy ich jakoś wspomóc, a teraz uzależnimy tę pomoc od reakcji widzów. Chcesz zrobić więcej? Sprawdź opis filmu, znajdziesz tam więcej informacji o tym, jak możesz dodatkowo wesprzeć schronisko i biedne zwierzątka na Bali. Tam są kotki, słuchajcie, smutny dzień, Natalia na pewno będzie płakać, założę się. Już płakała nawet. A gdzie są kotki? Tutaj, zobaczcie, gdzie są koteczki. Schronisko powiedziało, czy możemy je najpierw zaszczepić i po szczepieniu jadą prosto do schroniska. Niestety nie możemy ich zabrać do Polski, bo byśmy chętnie je sami zatrzymali. Są tak słodkie kotki. No niestety, takie jest życie. Trzeba się pożegnać. Dobrze, że znaleźliśmy im schronisko, bo to nie jest taka prosta sprawa na Bali. Poprosili nas też o donacje dla kotków, żeby mieli na jedzenie i tak dalej. Nazbieraliśmy tutaj w hotelu 700 chyba tysięcy rupii. To jest jakieś $50. Dołożymy troszkę też od nas. Zobaczcie na tego słodziaka, jaki jest biedny. Idą kotki na wakcynację, na szczepienie w sensie. I prosto od weterynarza pojechaliśmy do schroniska. Czy oddanie kotków do schroniska było dobrym wyborem? Po zobaczeniu, jak zostają włożone do małej klatki na miesięczną kwarantannę, pęka nam serce. Dobry, no czy gdzie na ulicę by się wypuściła? One tu będą chwilowo na obserwacji, ona powiedziała. Będą je obserwować, jak się zachowują, jak reagują na inne kotki i później będą wypuszczone razem. Tutaj te kotki wszystkie są na tej obserwacji. Po tym, jakie idealne warunki miały w hotelu, gdzie każdy się nimi opiekował, miały drzewa, na które się wspinały, krzaki, w których uwielbiały się chować. Jednak wiemy, że nie mogły tam zostać i że to jedyna opcja, jaką mamy, aby nie musiały zostawać na ulicy, gdzie na pewno by sobie nie poradziły. Wywiezienie kotków z Bali jest niestety niemożliwe ze względu na przepisy. Bali jest terenem o podwyższonym ryzyku wścieklizny i jest całkowity zakaz wywożenia jakichkolwiek zwierząt z wyspy. Sprawdzaliśmy to, bo Natalii już chodził po głowie pomysł zabrania ich do Polski. Villa Kitty ma taką zasadę, że w zależności od miesiąca, w jakim trafiają do nich kotki, dostają imię na konkretną literę alfabetu. U nas padło na literę V, więc kotki dostały imiona Vanilla, Victoria i Vikrum. Vikram. What? That's a real name. Pamiętaj, zostaw łapkę, lajka, zasubskrybuj, zostaw komentarz. Będziemy Ci niezmiernie wdzięczni. Nasza przygoda na Bali potoczyła się zupełnie inaczej niż to sobie wyobrażaliśmy. Niestety widok tak wielu bezdomnych zwierząt jest bardzo smutny. Bezpańskie psy, tutaj nikt tego nie kontroluje, one się rozmnażają, chodzą wszędzie, czasami są naprawdę takie zabiedzone. To jest taki jedyny, mi się wydaje, minus tego wszystkiego. Jest tych psów mnóstwo tutaj na każdym kroku. Udało się na szczęście uratować kotki i dzięki temu nawiązać świetne przyjaźnie z ludźmi z hotelu. To dzięki temu, co się wydarzyło, poznaliśmy tak wiele wspaniałych osób, z którymi mamy kontakt do dzisiaj. Mamy nadzieję, że kiedyś uda nam się odwiedzić kotki, czy to w schronisku, czy już w ich nowych domach. Obserwujemy Instagram Villa Kitty i od czasu do czasu pojawiają się tam zdjęcia maluszków. Ostatnio jeden, szary, czyli Victoria, został adoptowany. Zostały jeszcze 2. To jest ta ciemna strona wyspy w Bali. Niestety znajdziesz tam na każdym kroku bezdomne zwierzęta. Widzieliśmy wiele bezdomnych psów, całą masę bezdomnych kotów i przepełnione schroniska, które ledwo dają sobie radę. Dlatego jeśli kochasz zwierzęta i chcesz pomóc nieco Villa Kitty, to w opisie filmu podamy link, gdzie można wpłacić kilka złotych na pomoc dla kotów. Naprawdę niewielka kwota wystarczy. Tam są zupełnie inne ceny i zarobki, dlatego nawet 10 złotych to dla nich już jakaś pomoc. I jesteśmy pożegnać się z kotkami. Mam nadzieję, że trafią do dobrego domu. Gdybyście chcieli pomóc temu miejscu, prosimy. Bezdomność zwierząt jest na pewno minusem Bali, jednak nie chcemy nikogo zniechęcić od wyjeżdżania tam, bo wyspa jest cudowna, piękna, ma masę atrakcji i naprawdę świetnie można się tam bawić. Chcieliśmy tylko zaznaczyć, że taki problem istnieje i trzeba się z tym liczyć. To są ostatnie chwile w Lost Creator House. Za godzinę mamy taksówkę na lotnisko i lot do Wietnamu. Były to naprawdę cudowne chwile. Poznaliśmy wiele wspaniałych osób, które mamy nadzieję, że jeszcze spotkamy w życiu, gdzieś w trasie. Będziemy tęsknić za ludźmi, którzy mają tak podobny światopogląd jak my, uwielbiają podróżować i tak dalej. Brakuje mi tego, bo wśród moich najbliższych przyjaciół niestety nie mam podróżników. Na pewno będziemy wspominać to miejsce do końca życia. Tak dużo się tu wydarzyło, tak wiele emocjonalnych przeżyć, że
Naprawdę, aż chyba za dużo. Będziemy dawać namiary na schronisko, gdzie kotki wylądowały. Gdybyście chcieli kilka złotych gdzieś tam przelać, będzie to na pewno wielka pomoc dla nich. Naprawdę jest tyle potrzebujących zwierząt na Bali Tam było w tym tylko schronisku 520 kotów. i tyle zwierząt czeka w kolejce. To i tak był cud, że nasze kotki zostały przyjęte. Jeśli myślisz o wybraniu się na Bali, to zobacz, jak tanie mogą być to wakacje, jeśli wszystko dobrze zorganizujesz. Ten film wyświetla się już na ekranie, więc jeśli planujesz wyjazd na Bali, to kliknij i do zobaczenia w tamtym filmie. Do zobaczenia, hej!